Cześć! Zgodnie z obietnicą na koniec serii o wschodniej granicy Polski wrzucam Wam krótki film z podsumowaniem tego, co mogliście obejrzeć. No i też chcę tutaj odpowiedzieć na kilka pytań oraz krótko opowiedzieć też, skąd w ogóle wziął się pomysł na tego typu serię filmów, a wyszło to całkowicie przypadkowo. Jak zapewne część widzów już o tym wie, kanał brał udział w turystycznych mistrzostwach Polski vlogerów. I akurat przypadło nam województwo podkarpackie, reprezentowanie Podkarpacia. Stąd pytaliście się, dlaczego granica wschodnia, a nie na przykład zachodnia. Można więc rzec, że był to czysty przypadek. A nie chciałem robić kolejnego topu najlepszych atrakcji województwa, jakich są już setki na polskim YouTubie, tylko postanowiłem nagrać coś nieco innego i pokazać Wam takie rejony i miejsca, których na co dzień YouTuberzy, nie wiedzieć czemu, pokazywać nie chcą. Powstał pomysł, a może by nagrać właśnie te takie zapomniane zakątki Bieszczad. Jeszcze wtedy pomysł zrobienia z tego całej serii się nie narodził, ale pchnęła mnie do tego pewna jedna sytuacja, dość nieprzyjemna. Wypadałoby więc też powiedzieć dwa zdania o samym konkursie i pewnej nieprzyjemnej sytuacji, która z tego wynikła. Organizatorem konkursu była polska organizacja turystyczna, która robi go od chyba kilkunastu lat, ale jak się okazało, to w zasadzie go nie robi, tylko wynajmuje do tego zewnętrzną firmę, gdyż, nie wiem, nie jest w stanie sama zorganizować. Armia urzędników opłacana z naszych podatków nie jest w stanie zorganizować tak prostego konkursu. No nic, dobra, nie będę w to wnikał. Przyjęto nas do konkursu, przestudiowałem wnikliwie regulamin i starałem się go trzymać. Tuż po akceptacji do konkursu zadzwoniłem do podkarpackiego oddziału organizacji turystycznej. Oczywiście była bardzo miła rozmowa, dostałem kontakty do lokalnych działaczy, którzy mieli się wypowiedzieć w filmach, coś tam nawet ciekawego pokazać. Dostałem listę miejsc, które należy nagrać i stało się właśnie wtedy coś dziwnego. Zanim w ogóle zaczęliśmy cokolwiek nagrywać, otrzymałem telefon od organizatora, że jest pewien problem. Okazało się, że już po podpisaniu umowy, która jest wiążąca oczywiście dla obu stron, kanał nie spełnia tak zwanych standardów poprawności politycznej, gdyż znajdują się na nim filmy z Ukrainy, które przedstawiają nieco inny obraz świata niż ten, który kreuje telewizja. Ale w regulaminie nie było żadnej wzmianki o tym, że na kanale nie mogą znajdować się tego typu treści. Sam organizator miał duży dylemat, jak z tego w ogóle wybrnąć. No bo nie mogą wykluczyć za złamanie regulaminu, gdyż go nie złamałem. Kazano mi się wywiązać z umowy, ale z góry już nikt tego nie powiedział wprost. Było wiadomo, że szans na wygranie w tym konkursie nie ma. Następnie osoby, do których dostałem kontakty, z częścią już nawet rozmawiałem, umówiłem się wstępnie na jakieś spotkania, przestały odbierać telefony, przestały odpisywać na wiadomości, jakby dostały z góry jakiś dziwny rozkaz. Co ciekawe, nie było żadnej oficjalnej wiadomości, stanowiska od samej organizacji turystycznej. I później stała się kolejna dziwna rzecz. Jeden z pracowników tejże organizacji, oddziału podkarpackiego, odezwał się do mnie, prosił o zachowanie anonimowości, gdyż wiadomo, obawia się o utratę pracy, czego ja akurat nie mogę się obawiać, gdyż nie mieszkam na stałe w Polsce, nie pracuję tutaj, nie mam z Polską związanych żadnych biznesów obecnie i mieć nie zamierzam, stąd mogę sobie mówić tak, jak było naprawdę i nie muszę się bać, że stracę jakieś lokalne układy, pracę na rządowym etacie i tak dalej. Stąd możecie oglądać na tym kanale tego typu niepoprawnie polityczne filmy. Obiecuję, że one tego tonu nigdy nie stracą. No chyba, że ja stracę wolność w polskim więzieniu. I ta osoba przekazała mi, że za całą tą inicjatywą stoi chyba jeden z wiceprezesów tej podkarpackiej organizacji turystycznej, gdyż jest on związany mocno ze środowiskami ukraińskimi, sam pozyskuje wielosettysięczne czy nawet milionowe dotacje, to wszystko sobie można wygooglować, na wsparcie Ukrainy i tak dalej. No i chyba przekaz mych filmów, w których ja nikogo uważam, nie obrażam i nie zakłamuję niczego,
tylko pokazywałem to, co się działo na ulicy, na plażach i tak dalej. No i ten przekaz mu się nie spodobał i stwierdził, że taka osoba jak ja nie ma prawa do reprezentowania tutaj województwa podkarpackiego i ogólnie współpracy z polskimi organami państwowymi. Poblokował, co się dało i tyle. Efekt był tego taki, że stwierdziłem, po co się starać, no ale skoro już muszę to zrobić, no bo też podpisałem, oczywiście mógłbym tą umowę zerwać i pokazać im tak, ale jako, że jestem człowiekiem solidnym, tak zawsze wywiązuję się z tego, co powiem, mówię, dobra, zrobimy to. Efekt był tego taki, że z mojej strony robota została wykonana. Czy solidnie, czy nie, to możecie sobie już sami ocenić, oglądając ten film, część pierwszą z Bieszczad. Trzymałem się tutaj regulaminu, przeczytałem go wnikliwie, żeby pokazać im, że jak trzeba, to zrobię coś porządnie i nie będę tam, nie wiem, przemycał rzeczy, które są w tym regulaminie zakazane. Ale jak się później okazało, w sumie cała pierwsza trójka, która zajęła podium w tym konkursie, regulaminu nie przestrzegała. I u każdego z wygranych bym się dopatrzył złamania chociaż jednego z punktów regulaminu, ale jak widać, to nie przeszkadzało w zdobyciu nagrody. Czy te filmy, które wygrały, czy nie, ja nie będę oceniał ich wartości merytorycznej, technicznej i tak dalej, bo to jest, wiadomo, ocena subiektywna samego jury. To mogą ocenić sobie sami widzowie, wy możecie sobie wejść na stronę konkursu, pooglądać, co też szczerze polecam i samemu porównać. Ale faktem jest, że ten jeden film z Bieszczad ma więcej wyświetleń niż to całe podium razem wzięte. I to chyba widzowie na YouTubie decydują o tym, co chcą oglądać, a nie jakiś tam urzędnik. Dodam jeszcze, że zasięg, który został wygenerowany z tego filmu, nie miał żadnego wsparcia, gdyż wszystkie filmy, jakieś tam te rolki, zdjęcia uczestników były masowo udostępniane przez lokalne organizacje turystyczne, informacje turystyczne, lokalnych działaczy. Nasze posty nie były udostępnione nigdy. Napisałem o tym po jakimś czasie też jednego posta i stała się bardzo ciekawa sytuacja. Odezwała się do mnie główna polska organizacja turystyczna z Warszawy z prośbą o wyjaśnienie, bo oni, jak się okazało, o niczym nie wiedzieli. Była więc to oddolna inicjatywa Podkarpackiej Organizacji Turystycznej. No i po przeanalizowaniu tej sprawy przez prawnika w Warszawie okazało się, że no w sumie oni nie mieli racji, no ale oni nie mogą im nic nakazać i do niczego zmusić. No takie państwo w państwie, no jak to w Polsce bywa, czyli sytuacja pozostała bez zmian. Ogólnie już od pierwszego dnia, zanim się zaczęło nagrywać te filmy, z góry było wiadomo, że nie ma żadnych szans na wygraną. Wyniki głosowania też niczego by tutaj nie zmieniły. Także też jakoś nie promowałem tego głosowania. Oczywiście organizacja też nie udostępniała żadnych materiałów, stąd ludzie mieszkający na Podkarpaciu, no skąd mieli wiedzieć, że chociażby takie filmy są i można by było w takim konkursie zagłosować. A pomimo tego i tak nie byliśmy na ostatnich miejscach, a to dzięki wam oczywiście za wszystkie głosy serdecznie dziękuję, które oddaliście na ten film. Okazały się one nadaremne. Ogólnie w każdym sektorze, które kontroluje bądź stara się kontrolować państwo, zawsze dochodzi do patologii. Czemu na przykład taki kraj jak Singapur jest krajem mocno bogatym, pomimo że tam przedsiębiorstwa są państwowe w większości. Podobnie jest na przykład w Norwegii, tam kopalnie, jakieś rafinerie przynoszą dochody, a w Polsce nie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że akurat w tych krajach te przedsiębiorstwa działają na zasadzie wolnorynkowej. Czyli tak jak w prywatnej korporacji, jeżeli menadżer nie przynosi spodziewanych efektów, to się go wypierdziela na zbity ryj. W Polsce te wszystkie instytucje, organizacje i tak dalej są przytułkiem dla tych pociotków partyjnych, gdzie te osoby normalnie nie znalazłyby dłuższego zatrudnienia w jakiejś korporacji za dobrze płatne pieniądze, bo zwyczajnie zostałyby zwolnione za brak przynoszonych efektów, tak spokojnie znajdą sobie pracę w jakimkolwiek państwowym urzędzie, spółce i tak dalej, bo tam
nikt za efekty nie będzie ich rozliczał. Nawet jeżeli taka firma, spółka przyniesie stratę, to nic nie szkodzi. Państwo przecież ją będzie dotować i ona nigdy nie zbankrutuje. I ten konkurs pokazał mi po raz kolejny, ale już chyba ostatni, że ja z polskim państwem nie chcę mieć już nic więcej do czynienia. I tak naprawdę szczerze wam powiem, że nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jakiekolwiek kiedyś filmy z Polski, bo po co mamy promować Polskę, skoro pieniądze polskich podatników są rozkradane i rozdawane ludziom na jakieś projekty, które nie przynoszą nic. A niestety różne projekty, których nikt nie chce oglądać, otrzymują czasem bardzo wielkie dofinansowania. Podam wam teraz tylko 2 przykłady, bo to jest temat totalnie na osobny film. Niejaka Kasia Bujakiewicz dostała dofinansowanie, wsparcie państwowe na produkcję 12 filmów za 125 000 złotych. Ja nie będę oceniał oczywiście wartości merytorycznej, technicznej tych filmów, ocencie ją sobie sami, ale te wszystkie filmy po 3 latach mają w sumie tyle wyświetleń, co jeden z tej serii, pierwszy z Podkarpacia, po miesiącach kilku. No cóż, można coś wyprodukować, ale co z tego, jak ludzie za bardzo tego nie chcą oglądać. Kolejny przykład. Audioprzewodnik po krainie roztoczy. Wysokość dofinansowania 35 000. Wyprodukowano za to 10 filmów i 10 czytanych audioprzewodników. Pomysł super, jak najbardziej, ale uwaga, one wszystkie mają w sumie jakieś 5000 wyświetleń. I jak przeanalizujemy sobie tego typu różne dotacje, a tego są naprawdę tysiące w Polsce, nie tylko w branży turystycznej, tak stwierdzam, że nie powinno być żadnych dotacji rządowych. Naprawdę. Bo ludzie, którzy chcą coś zrobić, mają pomysł ku temu, mają podcinane skrzydła. A dlaczego? Też taki przykład macie na tym kanale film z Zamościa. O mieście Zamość. Zrobiony tam z moim kolegą, który jest przewodnikiem. Tego filmu nawet nie udostępniła lokalna organizacja turystyczna, która na co dzień udostępnia masę różnych gniotów. Dlaczego nie? Bo ten film mógłby obnażyć ich niekompetencje. Tam siedzą ludzie, którzy biorą jakieś tam pieniądze, nie siedzą na etacie za promocję miasta, a tutaj 2 gości wychodzi sobie z kamerką i w ciągu jednego dnia nagrywa materiał, który pokazuje więcej niż, nie wiem, miesiąc czy 2 pracy takiej informacji. No ale to już wszystko tytułem wstępu. Wiecie już teraz wszystko o tym konkursie. Gwarantuję, że w żadnych konkursach organizowanych przez polskie podmioty państwowe nigdy w życiu nie zamierzam już brać udziału. Przejdziemy teraz do pytań, które zadawaliście odnośnie serii o wschodniej granicy Polski. Ogólnie na większość z tych pytań odpowiedź zawarta jest w filmach, więc zapraszam do ich obejrzenia od początku. Ale zebrałem tutaj kilka pytań, na które faktycznie odpowiedzi w filmach nie było. I teraz je krótko omówię. Czy cała seria była kręcona jednym ciągiem? Nie. I to z 2 powodów. Pierwszy to zobowiązania zawodowe, z których trzeba było się wywiązać, stąd nie dało się tego pogodzić, żeby wygospodarować tak dużą ilość czasu, aby zrobić to jednym ciągiem, a nawet gdyby się dało, tak na przeszkodzie stała pogoda i tutaj to lato w Polsce było naprawdę bardzo podłe, bo nawet gdy zaczynaliśmy tą serię w połowie maja, to była już nawet końcówka maja, to było około 10 stopni. No, także oczywiście można by to było zrobić w deszczu, w ponurym klimacie i tak dalej, ale też nie o to mi chodziło, żeby pokazać te wschodnie tereny jako szaro-burę, błotniste, tam gdzie wrony zawracają, tylko żeby to wszystko wyglądało ładnie w tym pięknym słońcu. Podróż odcinkiem granicznym rzeki Bug trzeba było przerwać w pewnym momencie z uwagi na bardzo silny wiatr, który uniemożliwiał płynięcie z prądem rzeki.
doszło do tego, że ciężko było zrobić 10 km dziennie. Była jakaś cofka na rzece, stąd nie było sensu się mocować dalej z tym wiatrem. I też pytaliście, jak to udało się wszystko nagrać, tu płynąc rzeką, tu jakieś tam obiekty oddalone nawet kilka kilometrów od rzeki. Oczywiście można by to było wszystko zrobić z perspektywy rzeki, z tym, że wtedy by to nie trwało, taki spływ nie trwałby tydzień, tylko musiałby trwać miesiąc. Część z tych obiektów, te, które były oddalone troszkę dalej od koryta Bugu, nagrywaliśmy w drodze powrotnej z pokładu kampera już, kiedy kajak był złożony. Samochód mieliśmy podstawiony przez wynajętą osobę do Gnojna, także jak dopłynęliśmy sobie już w tamto miejsce, tak auto na nas czekało i można było się troszkę ogarnąć i ruszyć w dalszą drogę. Sam cały odcinek graniczny Bugu zajął 15 dni i tutaj liczę w tym sam okres spływu kajakiem, jak i nagrywania tych obiektów z lądu. A jeżeli chodzi o całość tej serii, nie wiem, nie liczyłem tego, ale jest to grubo ponad miesiąc, myślę, że około 6 tygodni, jeżeli miałbym policzyć takie robocze dni wypełnione od świtu do nocy. No i do tego jeszcze później oczywiście czas montażu. Montaż jednego odcinka zajmował mi około 2 pełnych dni. I to wszystko zostało zrobione, jak widać, własnymi siłami, bez wsparcia państwowego. Czyli jak się chce, to można. Kolejne pytanie, jak z zachowaniem higieny podczas takiego spływu, no bo przecież rzeka była brudna. Tak, była brudna. Już później w jej, powiedzmy, końcowym, granicznym etapie było w miarę czysto i tam były piaszczyste nawet brzegi, można było się trochę opłukać i nie groziło to chyba żadnymi chorobami już nawet, ale w jej początkowym biegu na tam pierwszych kilkudziesięciu, 100 kilometrach to lepiej do wody nie wchodzić. Gdzie się myło? Nie myło się, no cóż zrobić. Czasem, jeżeli akurat wypadł nocleg gdzieś przy cywilizacji, no to tam jakiś miejscowy rolnik pozwolił się umyć w studni, czy przyniósł jakieś wiaderko wody, no ale ogólnie to nie ma możliwości zachowania higieny, stąd też spostrzegawczy może zauważyli 2 zestawy ciuchów, jeden taki do samego pływania kajakiem i jak się wychodziło na ląd, żeby iść do sklepu po zakupy, czy nagrać tam cokolwiek, no to trzeba było założyć drugie ciuchy, żeby to nie waliło tym mułem rzecznym. Że nie jest to taki radosny spływ, jaki mogą sobie wyobrażać niektórzy. Survival na Bugu. No nie darmo ta rzeka nazywa się ostatnią dziką rzeką Europy. Ja tam nie narzekałem. Płynęliśmy kajakiem pompowanym. Okazało się, że radził sobie świetnie, zarówno na jakichś korzeniach, które tam były i powalonych drzewach. Tak samo czasem trzeba było go przenosić, ale to nie dlatego, że były tam jakieś zwały drzewne na rzece, tylko na przykład ominąć Terespol, ciągnąc go po jakichś kamieniach czy krzakach. Też pytaliście się, jak radził sobie kamper, jak to tak można było spać po tych lasach nad granicą przy samym płocie, bez cywilizacji, prądu i kempingu. No ja uważam, że kupuje się właśnie po to kampera, żeby spać w takich miejscach, a nie siedzieć na kempingu. No kamper ma zbiornik na wodę, ma panel solarny, więc prąd był, woda była, wodę zawsze można było gdzieś tam pod cmentarzem lokalnym chociażby uzupełnić. Stąd te podstawowe media, powiedzmy, były, można było się umyć. Z kempingów nie korzystaliśmy nigdy, bo tak jak mówię, nie uznaję tej formy rozrywki, a miejsc do spania było od groma i nawet już pomijając takie leśne parkingi, których jest sporo chociażby na Podlasiu, tak często spaliśmy w jakichś totalnie przypadkowych miejscach i nigdy nie było z tym żadnego problemu. Nawet szczerze to nigdy nie zgłaszałem noclegu w kamperze do Straży Granicznej a straż jeździła obok, bo nawet możecie to na filmach zobaczyć, że przejeżdżali, ale na szczęście nigdy nie pukali. Ogólnie takiego prawa nie ma, że musimy zgłaszać, to jest tylko zalecenie. Więc też pytaliście się, jak podchodzili do tego wszystkiego strażnicy graniczni, służby. Tu akurat wszystko odbywało się bardzo życzliwie. Ze strony Straży Granicznej naprawdę nie ma żadnych najmniejszych zastrzeżeń. Poza może jednym, że bardzo często u strażników wychodziła nieznajomość prawa.
którego oni de facto strzegą. Ja jako osoba cywilna okazało się, że w pewnych kwestiach to wiedziałem troszkę więcej niż osoby, które na co dzień na tej granicy pracują, ale pomimo tego obsługa perfekcyjna, że tak powiem. A jeżeli chodzi o tą nieznajomość prawa, to zapewne zapytacie się, o co chodzi. Płynęliśmy Bugiem, no to wielu strażników po drodze twierdziło, że nie dopłyniemy dalej niż do Trójstyku, bo dalej pływać nie wolno, nie ma takiej możliwości, tam w ogóle mordują, gwałcą dalej i tak dalej. Jak obejrzeliście filmy, to się okazało, że nic takiego nie miało miejsca. Wszystko można było zrobić. Później też na odcinku podlaskim, tam byli troszkę tacy też rozjuszeni. No tam jest najwięcej tych nielegalnych przekroczeń, stąd polegało to na tym, że gdybyśmy tak dzwonili i zgłaszali, że chcemy gdzieś tam iść, to oni mówili, że nie można w żadnym wypadku, w ogóle jest zakaz przebywania w rejonie granicy. Tylko żeby taki zakaz mógł być wydany, to trzeba by było ogłosić jakiś stan wyjątkowy, który już wcześniej miał miejsce w obszarze tej strefy granicznej, ale teraz takiego stanu nie było, więc to, że oni sobie mówią, że my tam nie możemy iść, to nie ma żadnego umocowania w prawie. Są też oczywiście jakieś tam bzdurne zakazy wojewodów o zakazie filmowania samej granicy, tego co jest poza i tak dalej, samej infrastruktury granicznej. Te rozporządzenia wojewody są tyle warte, co te rozporządzenia, które nakazywały nam noszenie maseczek. Milicja wystawiała wniosek do sądu za nienoszenie maski, bo nigdy żadnego mandatu nie przyjąłem, a sam mam całą szufladę jakichś tam umorzeń z sądów. Jedyny większy problem, który stworzyło państwo polskie, to to, że nie pozwolili przepłynąć pod mostami w Terespolu, aczkolwiek myślę, że gdybym się uparł, to pewnie bym to zrobił, bo wydaje mi się, że nie do końca chyba jest to zgodne z ustawą w obecnych czasach. Kolejne pytanie, czy były jakieś dodatkowe przygody, uciążliwości, które nie znalazły się w filmach? Sama wyprawa była wielką przygodą i można było naprawdę zagłębić się mocno w taką lokalną historię, poznać dzieje tych terenów. Jeżeli chodzi o niedogodności, no to główną była pogoda, bo tutaj jednak w Polsce jest ona bardzo nieprzewidywalna. Jednego dnia mogło być 30 stopni, zaś następnego mogło już być 12, a w nocy spadała temperatura poniżej 10. Też często padał deszcz, były jakieś burze. Jednej nocy już w zasadzie mieliśmy być ewakuowani przez Straż Graniczną. Nie chciałem już tego na filmie pokazywać, żeby później ktoś nie zarzucił, że wezwaliśmy ich specjalnie po to, żeby umieścić to na filmie. Tak, większych niedogodności nie było. W zasadzie nawet nie było komarów ani bąków, co jest bardzo dziwne. Nie dokuczały one w tym roku. Ale później komarów było za to sporo na Mazurach, a głównie w Wilczym Szańcu. Kolejne pytanie, czy powstanie taka seria na przykład o południowej czy zachodniej granicy Polski? No i szczerze, jest to bardzo fajny pomysł, aczkolwiek po doświadczeniach z państwem polskim tak zupełnie się odechciewa takiego projektu. Zapewne się przejedziemy w zakresie prywatnym, żeby też zgłębić sobie takie lokalne historie, ale czy powstanie z tego seria filmów? Nie jestem tego pewien. Wolałbym chyba zrobić taką serię dla jakiegoś innego kraju, który może by to docenił, a nawet udostępnił film, bo polskie państwo tego nie zrobi. I przypomniała mi się jeszcze sytuacja, że faktycznie jeden post nasz został raz udostępniony przez podkarpacką organizację turystyczną, przez jeden z jej profili, ale po 3 godzinach zniknął. Chyba prezes to zobaczył i kazał usunąć. Albo jakiś krasnoludek nacisnął delete w biurze przez przypadek. Nie wiem, jak do tego doszło, naprawdę. No i cóż mogę powiedzieć na koniec. Dziękujemy, że oglądaliście wszystkie filmy, a jak ktoś nie oglądał, no to polecam nadrobić. Cała seria ma już 1 300 000 na YouTubie, a dopiero zakończyła się jej publikacja i widzę, że tutaj te wyświetlenia stare rosną, bo myślę, że te filmy mają jakąś wartość merytoryczną. Nie jest to bezwiedne chodzenie z kamerą i zachwycanie się kamieniem. Stąd co najmniej przez kilka lat pozostaną aktualne, a być może też będą kiedyś świadectwem świata, którego już nie będzie. A na tych innych portalach, Facebookach, Instagramach i tak dalej, te wszystkie rolki, posty, no to już tam osiągnęły jakieś milionowe zasięgi. Nie chce mi się nawet tego liczyć. Zapraszam teraz do oglądania kolejnych filmów.
Na kanale już zaczęła się seria z Białorusi. Tej zimy jeszcze zobaczycie USA, Indie, Singapur, Australię i kto wie co jeszcze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Wrażeniami oczywiście podzielcie się w komentarzu pod filmem. Cześć!